on sobie gazu dodawał. Pok, 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 pok. Tego Niemca to ja kupię z tym Mercedesem i z tym Kieratem. Wio! Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Jak to miło, Szczęść Boże. jak to miło pana poznać. Dzień dobry. Taka słynna postać w naszym domu. Uściśnijmy się, żeby pana dobra energia przeszła trochę na mnie. Bardzo mi miło. A ja mam jeszcze trochę energii? No, ogromnie, ogromnie. Kilkaset tysięcy ludzi od pana czerpie energię w całej Polsce. No dziękuję. Ja wiesz, Witam w skromnych progach. mały, szary człowiek, tylko cała ta moja umiejętność tam, że umiem sobie z tym bykiem jakoś tam uporać się. Jakoś tam. Duża sztuka. No to zapraszam. Dwóch bardzo skromnych Zapraszamy. dzisiaj. Dziękuję. Pan Zdzisław czeka, nasz specjalista od ciesielki, od maszyn rolniczych. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Witam pana, bardzo mi miło. Pan jest spod Lidzbarka Warmińskiego. Tak, zgadza się. A ja spod Olsztyna. Obaj jesteśmy z Warmii. Jesteśmy ziemale, jak to się mówi, ale konkretnie to witam pana w Muzeum Maszyn Rolniczych, które jest w Szambruku, tuż pod Olsztynem. Chodźmy, idziemy, No tak? ja ciekawy jestem tego, Proszę tych pana, maszyn, starych tak. maszyn, bo to się E, wtedy wspomnienia wracają. Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Ktoś mi wspomniał, że pan, zdaje się, chce się cofnąć w historii mechanizacji i kierat panu potrzebny. Tak, tak. Potrzebny jest bardzo kierat. Ja w ogóle szukam kieratu, bo powiem panu, stoi słynny Sagan Kolczak, ale o kieracie pan mi napomniał. Oczywiście szukam kieratu konnego, takiego, którego dałoby się uruchomić. Chcę po prostu zapnąć moje... Proszę pana, wszystkie są do uruchomienia, zapraszam. Konie z rogami zaprząc do kieratu, No tak, bo oczywiście, byki też tak. kręciły. Stoi słynny Kolczak. Ale Lance Bulldog nawet. no O Lance kur- Bulldog, proszę pana, Lance 10 Bulldog. litrów, jeden cylinder. Tak, wiem. Tak. Tłok chodzi w poziomie. Zaciągało Jak się... go nazywali w Wielkopolsce? Bombaj, bo on bum tak A u chodził. nas mówili na to potocznie nazywa się to Sagan. Dla kolekcjonera takiego, Sagan. takich traktorów, to najlepsza muzyka, lepsza niż koncertowa, to jest jak on sobie go uruchomi i siada przy stoliczku, pije herbatę czy kawę i słucha tego bum, 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 bum. bum, bum, tak. Kolczak, słynny Kolczak. Idziemy. Zapraszam pana na pokoje. Widział pan kapliczkę tam przy wjeździe? Bo jak pan wie, przecież pan jest warmiak też, jest taki zwyczaj, że przed domami na Warmii, przed gospodarstwami na skrzyżowaniach dróg budowano Kapliczki właśnie albo stawiano krzyże. kapliczki. I my, to nie jest stara kapliczka, tylko ona ma niecałe 20 lat, my też żeśmy z żoną wybudowali. To znaczy ja tylko woziłem cegły, a budował pan Zdzisław. A, też budowlańcem jest. A, No ja ciesielkę umiem na dachu mogę robić, ale murować nie umiem. tak? Umiem spawać, murować nie umiem. Ale powiem panu tak, że taki, A wie pan, że jak ma się 10 fachów, to 11 bieda? no tak, Także ja nie chcę nawet do 10 dojść. Zostać poniżej 10. tak, ale pan Zdzisław potrafi murować i my pana możemy nauczyć. Tak. O, Oczywiście. kurde. Chce pan taką kapliczkę, żeby wymurować? Koło niej wtedy pan postawi proszę kierat. pana, w lesie mam stare dęby, tylko tam chciałem parę lat wcześniej wyciąć, to jeszcze trochę tam historia Dobra. taka. Nie Dobra. dostałem pozwolenia, a teraz jak leśniczy się zmienił, to może dostanę pozwolenie. No jak pan, wytnę taka dęba. znana osoba może nie dostać pozwolenia. I jak ja, proszę pana, zetnę tego dęba, który tam jest prosty i pasuje, ja chcę krzyż postawić, mam stary poniemiecki krzyż, który wymaga po prostu już wymiany. To nie jest żadnym Powiem panu grzechem. tak, nie szkoda tego dębu. Lepiej, to my panu damy 2 belki dębowe i pan sobie krzyż zrobi, a dąb niech pan ocali. Bo to dąb ile ma lat? 100, 150? One mogą mieć, proszę pana, już i po 140 mogą mieć. To już ładny dąb jest taki, no wie pan. No to szkoda, szkoda. Proszę pana, teraz tak. Bo naprawdę, ja powiem panu jeszcze, jak pan ma na imię? Janusz. O, panie Janusz. Panie Janusz, ja powiem Mów panu... mi Janusz, Romuś. Panie, dobrze, Janusz, dobrze. Jest tak. A to jest Zdzichu. To ze wiem, Zdzichem wiem. też niedźwiedzia zrobić trzeba. Na raz czy na dwa? Na raz. Pan Zdzisław mówi gościom, którzy nas odwiedzają, że mamy rekord
Guinnessa, no to wiadomo, że musi być to największa na świecie kolekcja, prawda? No tak, tak, No. to już samo Guinnessa. I to proszę już pana, jest ich 300, to takie pytanie zawsze ja zadaję moim gościom. Po co komu tyle kieratów? No, czy to nie jest odchył od normy? A tu chodzi nie o ilość, tylko chodzi o napisy, które są na tych kieratach. Nazwy miast, nazwy fabryk, nazwiska właścicieli. Za tym się kryje wielka historia. A w prawo mamy kolekcję traktorków, Dobrze. samów. Pamięta pan, pamiętasz, Romek, jak było za komuny? no, kleili tam. Nie można było traktorka kupić, Tak, ani traktorka. tak, Sami robili, tak? Most to tam Bo przypuśćmy. my jesteśmy po imieniu i się przyzwyczaimy, nie? Dobrze, 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 Dobra, Janusz, dobrze. teraz dlaczego tutaj taki szyld jest? To pan Zdzisław powiesił, Chłop potęgą jest i basta. pan Zdzisław mówi, przyjedzie Romek, to powiesimy to. Chłop potęgą jest i basta. Chłopi się nie przejmowali, nie załamali, nie mogli kupić za komuny traktorka, ale mogli kupić silnik, koła, ramę zespawać ze złomu i tak powstawały różne traktorki. Tak. Czemu ich tyle jest? Bo się różnią konstrukcjami i zapraszam do środka, tak? Dobra. No, bardzo chętnie obejrzę. Dobra, to są traktorki, każdy ma inną konstrukcję, inny silnik. tak. Sam pan zapytał, czy to są esioki. Oczywiście, esioki, czasem silniki od tego. Tu papa stoi, bo papa pójdzie na No, dach. ja nie patrzę na papę, tylko ja patrzę na traktor. Lebiotka z boku, A tu widzi pan wciągarka? Wciągarka? Widzisz wciągarkę? Bo to, nie wiem jak mam mówić. z boku, no wciągarka. To Sprzęgło kłowe. ten Sprzęgło- właściciel sprzęgło miał kłowe. staw Aha, rybny Tak. i trzeba było tam czyścić dno. To szuflę taką rzucał, do Rzuca. której linka była i potem traktor uruchamiał i wciągał to i wyciągał muł i tak kolejno i tak dalej. rozumiem, rozumiem. Proponuję, żebyś tu usiadł, zobaczył. Ja na takim siedzeniu sprężynowym w 28 miały takie siedzenie No oryginalne. dobrze, bo tego to nie wiem. C328 miały. Panowie, kochani, czy to jest siedzenie od traktora, czy to jest może od kosiarki? Od 328. To jest od traktora. 25 i 28 miały takie siedzenia. Ja na takim siedzeniu pracowałem oczywiście. Drogi Romku, proponuję, żebyś się tu do nas przeniósł jako fachowiec, przewodnik i specjalista od konstrukcji naszych traktorków. Proszę pana, pan Janusz, ja mam roboty od jasnej cholery. Tak? A tego młodego byka to kto go nauczy? Jak ja go zostawię w końcu, to będzie dzicz. No ale to na Niebezpieczny. weekendy, to zapraszam na weekendy. Idziemy dalej. Tak. Tu jest silnik diesla. Diesel S. Odessa. Essex. Przerobiony. Silnik Andoria, 15 koni. 14? 15. 15 to Skrzynia mniejszy. biegów, Tak, mniejszy. od stara 25. Tam stoi taki star. Stara 25. Most napędowy, który to? Lublin. Z tyłu Lublina, tak? Przekładnia kierownicza od stara 25. Przekładnia to jest to, tak? Tak. A teraz maska i tylne wykonane samodzielnie. Aha. I jeszcze ma podnośnik Ma hydrauliczny podnośnik. z tyłu. Konstrukcja 77 rok. Góra podnośnika jest pokrywa jest od C330 albo 28, bo to było to samo. Coś czuję, że nasz przyjaciel Romek zmieni zainteresowania i chyba pokocha bardziej byki mechaniczne. Nie, Nie? już co do byka, to dla mnie byk to jest byk. Tak? Ja jak siądę na byka dzikusa, to ja czuję się, A ja ci powiem, musi mieć ja ci powiem dowcip o tobie, to zdrowszy o jestem. tobie i o byku. No. Jak pewien mały chłopczyk, który miał na imię Romek, na łące zobaczył byka takiego dużego i podniósł głowę i mówi do niego: byku, byku, czemu ty się tak kurczysz? A on mówi: bo ja jestem skurczybyk. To dobre. Dobre? To dobre. No. Dobre. Maszyny, takie jak takie traktorki, były potrzebne do pracy na polu rolnikom. A niestety za komuny nie mogli kupować. Tylko kółka rolnicze, to, tamto. PGR-y. Ale to jest wielki, to jest spółdzielnie wielki produkcyjne. przykład takiej inicjatywy, odwagi, nie poddawania się losowi. Nie można było, no to sami zbudujemy. Z różnych części. No, na przykład po wojnie stały gdzieś po krzakach, po polach, za stodołami jakieś stare wojenne maszyny. No to się wyjęło, słyszeliście. Mosty tam z gaza, to z tego, Lublina, tak, ale to widziałem świadczy też. o niezwykłej
o niezwykłej jakiejś pomysłowości i kreatywności tych rolników. Tak, ale No. co, otwierał maskę, żeby korbę założyć? Bo No ja- to, Aha, otwierał maskę, znaczy. Otwieraliśmy, ale tutaj mamy, tutaj Jest sprzęt, który Zdzisław wszystko pokaże. Uruchomić. No to zapraszamy. Też Esiak. odpalamy. Tak, No tak. odpalamy. Dobrze. Ja wiem, rozumiem. Wsteczny wiek, tak. Wsteczny wiek. I ja bym nim pojechał. Śmiało, 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 śmiało. Nie do przejechania. Tak. No maszyna idzie. Dobra, teraz Romek się przyjedzie. Dam radę, dam radę. Pa, 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 pa. Kierownica od stara. Dziwnie, że noga nie tu, tylko obie logistyka dwójka. Dwójka do siebie. Jedynka do przodu, nie? Rozumiem. A ile Tam obie... jeszcze trójkę i czwórkę ma. A, trójkę. Tam można jechać? O, Nie, jedynka. nie. Żeby na drogę wyjechał, to by poleciał. No i dobra. Działa ten hamulec czy nie? Działa, ale tylko trzeba przyciągnąć. A Romek, teraz Ci coś powiem w imieniu Zdzicha i swoim. Ledwo żeśmy Cię poznali, a już żeśmy Ciebie polubili. I jak się podoba? No podoba się. To znaczy on ma zajechany silnik. Nie. Kopci olejem. Kopci olejem, nie? Nie? Może- Tak kopci. Dobra, Który by nie odpalił, to słuchajcie. będzie kopcił. Te traktorki to nie jest taka zbieranina. Tu Pan Zdzichu może powiedzieć, każdy jest inny, to jest indywidualna, osobna No tak. konstrukcja. No tak. Idziemy dalej, tak? Widać, Dobra. Nie, trzeba by go sprayem nie był odpalany. Jakby go Tak. psiknął, to by odpalił. Trzeba by odpalić. Bo nawet nie zakopcił. A tutaj Paliwo nie dochodzi. rolnicy sobie sami to budowali, takie traktorki, ale niektórzy to robili tego tak dużo, że byli właściwie rolnikami, konstruktorami traktorków. I jeden z nich się nazywał Tadeusz Ząbek. I on taki sobie na podwórku budował, a sąsiad się oparł przez płot i mówi: Tadziu, zbuduj mi też taki. Aha. A potem, no to mówi: proszę bardzo. A ten sąsiad, Tadzia, miał sąsiada Romka. Tak. I Romek mówi, no takie same imię. No, no. A Romek mówi: też bym taki chciał. No i tak się wieść rozniosła po okolicy, że w sumie zbudował ich 300. Miał ich więcej zbudowanych niż my kieratów. I dlatego to tak ładnie wygląda, bo później już zaczął malować ładnie. Sam oznacza, że samodzielnie zrobione. Tak, tu jest hamulec ręczny od 360 czy 4011 albo od Zetora. Takie były hamulce. No tak widzę. No proszę bardzo. Silnik Andoria, skrzynia od gaza, tu przekładnia od Żuka, maska od czegoś, tu coś. Maska silnika 4011, bo No, tu były takie no maski. tak. Tak. Komplet TUS własnego wykonania, czyli TUS to jest podnośnik maszyn. No tak, tak zwany TUS. TUS, Tak, TUS, własnego wykonania. Tak. No wieszak faktycznie własnego No, wykonania. Cylinder pod siedzeniem. To może byś, Siłowni. Romku, tak przypomniał,
Do czego takie podnośniki były, służyły? Bo Co można było podłączyć? Jaką maszynę? Bronę, pług zawieszany, lekki pług zawieszany. Tam daleko gdzieś jest podłączone, to zobaczymy. No tak, oczywiście. No Dobra. tu Hydraulika to... Tak, hydraulika, siłownik wsadził pod siedzenie. To wszystko wymaga. No tak, tak. Zaczep jest normalnie tu jest zaczep, kieł zaczepu jest to 40-11 od 60 miały takie zaczepy. To jest silnik, no stoi normalnie. Normalnie Tu jest. chłodnica, Tak. a tu chłodnica z boku. Silnik jest położony na bok, dlatego, żeby był zwarty traktor i on wtedy mógł, ten człowiek, rolnik, miał sad. I po sadzie były wąskie przejazdy, to musiał mieć taki zwarty traktor. Aha. No tak, tu jest cały S, normalnie cały Dobra. S stoi na ramie. Idziemy dalej. Uwaga, stopień. Był sobie taki pan w powiecie Nowy Targ, no to napędzał i młyn, Aha. jak zboże trzeba było mielić, i mógł robić różne inne rzeczy, i mocarnie, i sieczkarnie, i tak dalej. Lejawa Walenty. Tak, tak. Kosiarka z No boku to montowana. dostawili kosiarkę i to wszystko bardzo sprawnie i świetnie działało. To jest normalnie, listwa kosiarki jest od kosiarki normalnie konnej. Tak. Tak. A to ja założyłem, osłona, tak, dla bezpieczeństwa. ochrona, żeby była. Ochrona, tak. A, to jest bardzo ciekawe. No bo to. widzę, napędzana jest targańcem, tak No tak. jak kosiarka normalnie była napędzana targańcem. To Dobra. ta część nazywała się targaniec i po dziś dzień tak się nazywa. I z dołu ma napęd. No przekładnia jest, widzę, paski klinowe i sprzęgło oczywiście do włączania tej jest sprzęgło kłowe. Tak. Tu jest sprzęgło kłowe, włączało się tym sprzęgło kosiarka, a gdzie jest tak. dźwignia, to byśmy Ale znaleźli. te paski, ten napęd przenoszony przez paski klinowe był bardzo popularny, dlatego że on pozwalał zniwelować jakieś niedoskonałości w konstrukcji Tak. i w zwartości tego. Żeby była, przypuśćmy, symetryczność, żeby było równe ustawienie, żeby nie łamało przekładni, więc to? pasek klinowy. Co powoduje nawet wzruszenie niektórych rolników i użytkowników traktorków. Pierwszy polski silnik S60. Bardzo udany. Bardzo udany. I tu jest ożebrowane, żeby aluminiowy odlew. Dwa koła. Z Tak. drugiej strony jest też koło. Mój Oczywiście. ojciec też miał Tak? pierwszego SA60 miał dwa koła. Ale też ożebrowany, czy już gładki? Nie, już była, Bo tu jest drugi. gładki. To jest zbiornik, tu jest zbiornik wody, tu jest paliwa. O tu. Tak. Tu popatrzmy, przeniesienie Tak. poprzez paski klinowe, Tak. co jak mówiłem niwelowało te wszystkie te. A Tak. tutaj proszę bardzo, jest silnik taki sam S60, bo ale gładki. Te koło pasowe na oryginalnym tego nie było, to jest koło dorobione. Przykręcone jest normalnie do koła. O, to ciekawe, Tak, tego nie wiedziałem, to bardzo dziękuję. tego nie było, tego w oryginalnie nie było. Ale To były jeszcze takie tylko napęd był na korbę, to konstruktor sobie sam go No dobrze, przykręcił. Romku, to powiedz tak, tu silniki stoją podłużnie, no to takie, Tak. można sobie wyobrazić, a dlaczego konstruktor tam postawił poprzecznie? A ja powiem dlatego. No. Łatwiej by było przenieść napęd. Od razu jest napęd na skrzynię biegów w dół i wszystko. Bo to też jest S60, Tak, tylko tak. w poprzek. Jak prosto na tą oś do tyłu, tak? Tak, od razu na skrzynię biegów, no 3 paski klinowe i wszystko z koła zamachowego, prosta sprawa. No i widać właśnie, tak jak mówiłem, proszę bardzo, spawana jest ta. Te koło jest spawane razem z planszą. Nie mocowane rozumiem. śruby, tylko centralnie ktoś musiał, dobry tokarz musiał zatoczyć, tam na pewno jest prowadzenie, no i spawali. Prosta To sprawa. które byki ciekawsze? Te u ciebie, czy te mechaniczne tutaj? No mój jest ciekawszy, bo mój jest nieobliczalny. Nie wiadomo, co on wystroi i trzeba To był taki żart tylko. Idziemy teraz dalej, chodźmy. Tak. Coś z Mazowsza pochodzi, silnik Deutz. Deutsch. I jak zapytałem tego pana, od którego żeśmy brali ten traktorek, mówię, panie, skąd na Mazowszu silnik Deutz? A on mówi, ojciec z wujem na Szaber jeździli. Aha. I przywieźli silnik i zrobili to. Przywieźli z terenów poniemieckich. po Teraz prostu, tutaj- Deutscha. Mój teść Deutschem młócił. Bardzo dobry był silnik, właśnie tak przypominam sobie, miał te koła takie wąskie. Chodziło to jak wicher. No. Bardzo. To bardzo dobry silnik, na pewno znasz je, bo pisze Slavia, to czechosłowacki.
Akurat tego nie znam, nie słyszałem. A tu tabliczka jest z tej strony, to można zobaczyć, proszę bardzo. Ale ciekawa rzecz, bo tu cylinder nie pracuje w poziomie jak w esach, tylko w pionie. W pionie. Tu silnik pracuje pionowo, z góry na dół. No. Słyszałem o takim, bo Niemcy mieli też takie stare, które pracowały, silnik pracował w pionie, nie w poziomie. Pionie, no bo w normalnych silnikach ciągnikowych teraz tłoki pracują w pionie, prawda? Natomiast w tych starych, jak Lance Bulldog, czy w tych esach właśnie, to tłok pracował w poziomie. W tym Deutschu też w poziomie jest. A tu w tym Czechu właśnie widzę w pionie. Widziałem też, wiem nawet, gdzie stoi silnik, proszę pana, benzynowy Deutscha. A tamten Deutsch to jaki? Benzynowy? Benzynowy. Zaraz zobaczymy. Czy diesel? Zaraz zobaczymy. Tu, proszę pana, zaraz określę go. Zaraz szybko go rozpracuję. To jest diesel, proszę pana. Dieselek? Tak, to jest dieselek, bo ja tu nie widzę, proszę pana. Zaraz jeszcze tu zobaczymy. Benzyniak musiałby mieć gdzieś fajkę i świecę. A on nie ma fajki, to jest normalnie diesel. Popychacze są na wierzchu, zawory są na wierzchu, cholera. Może pokrywa jakaś była, a może przeszkadzała, ale dziwne. Przecież tu kurz leci. Bo zawory normalnie są, pierwsze widzę. One powinny być zabudowane. Tu są zawory, tu są zawory. I dziwne, że normalnie popychacze zaworów są na zewnątrz. To ciekawe. Lekko chodzi, szaleje dobrze chodził. A co dawały dwa koła w porównaniu z jednym? Lepszy zamach. Po prostu koła to jest... Koło napędowe dawało to, że silnik był mocniejszy, bo te dwa koła rozpędzone, prawda? Tak jak tutaj w tym Esiaku, takie dwa ciężkie koła, to jak on się rozbujał, to on szedł. I esy miały to do siebie, że jak się postawiło do mocarni i się wrzuciło większy snopek, to on sobie automatycznie pompę miał tak skonstruowane, że ta krzywka otwierała się tam i on więcej sam sobie gazu dodawał. A już później, bo to jest S60, a ten nowszy S, to już miał po prostu jedno koło. Bo one były produkowane trochę w Łodzi, trochę w Andrychowie i jeszcze w Gorzowie Wielkopolskim. Tu nawet jest może znaczek Gorzowa Wielkopolskiego, bo tam była wielka fabryka za Niemca. Fabryka za Niemca była wielka, maszyn rolniczych i my je mamy takie przedwojenne, a potem to były już gorzowskie zakłady. Bo normalnie ustawiło się go do mocarni, podciągało się gaz, no i on gonił, no nie? No ja też pracowałem S-em, sieczkarnie się kręciło, mieliśmy sieczkarnię, która sama łańcuchem ciągnęła, Herkulesa sieczkarnia. Tu jest od razu, widzę, że most jest też ciężarowego samochodu, od jakiegoś cholera wie. Przekładnia kierownicza Warszawa-Żuk. Warszawa-Żuk, Wałek tak? kolumny łamany, Polones. A jeszcze jest skrzynia biegów Star 66. Star No, 60. to tak jak mówiłeś. Wojskowy Star Ciężarowy, 66. A most, ciekawy most, przecież od jakiejś ciężarówki jest też. Most, tu akurat nie pisze. Nie pisze. Most napędowy z blokadą Star 66. Star 66. 66 to wojskowy Star. I pomyślę, że to rolnik sam budował Tak. i używał i to jeździło i było sprawne i latami były używane. Tak. A później rodzina się podjęła, że trzeba sprzedać, znaleźć taki pan Janusz i kupił. No tak, to dobre. A, jeszcze jakaś cecha tych wszystkich traktorków. Wszystkie są na chodzie. Wszystkie są sprawne. Aha. Jak ktoś chciał nam sprzedać, nawet podarować, mówiliśmy chętnie, ale musi działać. Musi działać. Aha. Tu jest już silnikiem od Ursusa. A tam pisze na... Tak, to Ursusa, ja widzę po silniku, dwucylindrowy, po pompie widzę, bo to jest silnik normalnie Ursusiaka, już nie S, a tylko Ursusiaka. I to może być 330, może być Ursusiak, bo one blok miały taki sam, 28, Ja zaraz a powiem. 330. Ja tu przeczytam. Tak. Ursus 28 pełnosilnik, albo 25. Silnik, Ursus, a skrzynia biegów od Gaza. Gaz to jest jakiś rosyjski samochód. Tak, wojskowy samochód Gaz, zaraz zobaczymy. O, normalnie od gaza ciężarowego. Bo duża grucha, tak. Tylko, że tak, jak on był na podwójnych kołach, bo dziwnie on tu jest wąski. On miał pewno podwójne koła, wtedy on teoretycznie był szerszy, no bo tu on jest w rozstawie, to on jest... Był taki pan Olejnik, który był bardzo zdolnym konstruktorem i on budował traktory i ten właśnie też zbudował bardzo duży i do niego zbudował mocarnię i zbudował tak zwany stertownik
sprzęgał to razem i takim zestawem jeździł i w dużych gospodarstwach mucił. Tu jest wiadomo, włączał, to jest sprzęgło koło, Tak. włączał te koło napędowe, tak, od razu wiadomo o co chodzi, tak. Ale to silnik nie jest od Ursusa, tylko jest od innej jakiejś cholery, bo jest po prostu od razu widzę po końcówkach wtryskiwaczy. Przyświecić latarką? I po bloku, tak, bo tu nic nie widać, to nie jest silnik Ursusa. Proszę pana. No jest tabliczka, ale ja nie Zaraz. Ale wiecie co? To może być od tego, od walcarki, od walca drogowego. Oś od Sagana jest. Ursus C45 to od Sagana jest to oś przednia. My tu mamy dwa rodzaje gości. Jedni mówią szybciej, a drudzy lubią tak popatrzeć jak ty. A dzik, to oczywiście znana ci konstrukcja. Tak, konstrukcja znana, Jak to było z dzikami? tylko Dzik miał tylko dwa koła, jedno oś, tak? to już jest tak, to jest przerobiony, bo dzik miał tylko dwa koła i to było takie nieudaczne, bo ten kierował, to siedział na takim z tyłu wózku, a gdzieś na zakręcie, jak to musiał normalnie zeskoczyć, ta kierownica była taka długa. To było do ogrodów, tam może do sadów, ale do Tak, prac to były rolniczych. ogrodowe, też tak słyszałem. Wielki fuks to był ten dzik. Wielki fuks. I on silnik miał od... Fuks to znaczy nieudane? Tak, taki fuks, po prostu nieudany. Nie, to proszę pana, mieli w PGR-ze, to tam stało, to więcej stało, to jak pracowało. To. Tutaj też jest silnik dzika. A Też ten dzik. silnik dzika to normalnie był benzyniak. Tam to też dzik. I on benzyniak, proszę, nie omyliłem się, świece są na wierzchu. To może być silnik od małego Fiata. Tak? No, ja mam to zapisane, bo nie Tak? wszystko pamiętam. Za Dwie dużo- świece u góry, może. Na trzy świece. Ale to są 3 cylindry. To już cholera. To może One się- syrenka. Syrenki były dwucylindrowe i trzycylindrowe, no nie? Były. A cztero nie było? Nie, Syrenek? nie. I to był dwusów. One To może od puściły. syrenki. Może. Ja mam zapisane, zaraz sprawdzę. Ach, to Zamykać? Zamykać. Dobra. Był jeden gość, co tak szedł jak ty po tych schodkach No. i spojrzał na ten traktorek, tylko musimy wejść na ten traktorek i z daleka do mnie mówi: o, silnik od Trabanta. A ja mówię: a skąd pan o tym wie? Panie, mówi, miało się 2 Trabanty Tak, za komuny. po żebrowaniu. One były chłodzone powietrzem. I nie było pompy paliwa, tylko zbiornik był wyżej, tak? Tak, silnik faktycznie chłodzony powietrzem, Trabant. Ten traktor pracował w sadach i musiał skręcać bardzo Aha, to jest ostro. łamany jest. Łamany i tu ma tą oś, tak? Łamanie. Tak. Takich mamy kilka. I jeszcze cholera ma 2 napędy, przód i tył, bo widzę wyjście na przedni do przodu napęd. i do tyłu, no. Tak, to maszyneria. A silnik jednocylindrowy i to cholera od małego Esiaka jakiegoś. Andoria, Andoria, no to Esiak ten mniejszy. 10 koni. Ile? Dobra, 10? 10. Idziemy tu. To ciekawe. Ten rolnik miał dużo lasu i zbudował sobie taki patrz, wciągarka z tyłu. Aha. O tutaj, o, proszę. Jak ulgnął w błocie, w lesie i musiał tu zaczepić linkę, żeby wyciągnąć. No i wyciągnął się, tak. No. Dobry, też silnik Odessa oczywiście. No konstrukcja zabójcza. Jak się podoba? I nawet jest ta płyta to jest mygłownica, czyli kloce mygłował. Spychał kloce, po prostu tym podnosił do góry i kloce na górę. To jest mygłownica. Cylinder duży, o cholera. Oczywiście 2 napędy. A tu jeszcze mam potem do ciebie pytanie, dlaczego ten zbiornik hydrauliczny taki duży? Zaraz powiem dla panu dlaczego. On tu ma bardzo duży siłownik wsadzony z tyłu, do mygłownicy. No widocznie chłop nie miał innego. No i to jest zbiornik olejowy. Tutaj ta mygłownica ma bardzo duży siłownik wsadzony, żeby uzyskać to, co on chciał. Tak, tu jest pompa, to jest, zgadza się. No Ciekawe. ciekawe. Ale jedna jest hydrauliczna, a druga jest, ma inny napęd. Silnika chyba. Tu masz silnika, tak, tu pewnie gdzieś będzie sprzęgło. Tak. A z tyłu hydrauliczna pewnie, bo idą te węże, nie? Tak. Ale widzi pan. Nie, Co takiego? jest silniczek hydrauliczny. Tak? Tak, jest silniczek, bo ona nie ma tutaj wałka. No ja tam mogę podejść. Nie, ona jest normalnie też hydrauliką napędzana, dlatego tu jest silnik hydrauliczny, a tu jest sprzęgło do jej włączania, gdzieś musi być tam, czego ja tutaj nie widzę. Ona tu jest, na stałe jest spięte. A tu jest sprzęgło O, no tak. do lebiotki, rozumiem.
Tu jest No to kłowę sprzęgło, do generalnie- zawłączania. generalnie- Czyli napęd idzie, a sprzęgłem kłowym ją włączał. No jak gdzieś ugrzązł i trzeba było do przodu wyjechać, to się ratował z przodu. Jak trzeba było z tyłu. No tam jest lebiotka, taka A jak w to- wojskowych samochodach. No, O tu. coś, ja widzę. O tu. Ja widzę, ja mam trochę, tak, to jest lebiotka od stara, a ja mam trochę większą. Leży nie... Ale większy przy traktorze czy osobno? Do traktora to ja miałem lebiotkę od ciągnika Mazur, która spych podnosiła. I proszę pana, gdzie 2-3 ciągniki nie wyciągnęły nawet z przednim napędem, to pojechał taki marny Romek ruskim ciągnikiem Junzem i narobił temu nowemu, co przyjechał, proszę pana, case'em 145 koni i nie dał rady samochodu ruszyć, proszę. a Romek zaczepił Junzem, tym uwiązał się do korzenia. Po takiej linie ogień szedł, ale tego tyra wyciągnąłem. O, jeszcze coś panu powiem. Ta ma napęd mechaniczny. Ta ma mechaniczny, bo tu normalnie przez te łańcuchy, przez te zębatki. I z czego to idzie? Z silnika? Tak, o, wałek, ten wałek przekaźnika. Łamany, Tak. krzyżaki są i tu idzie napęd, tu jest sprzęgło. Ona włączana była normalnie mechanicznie, a sprzęgło jest, łapa sprzęgła gdzieś tu musi być. O, tu jest sprzęgło, kłowe. Do włączania szpuli tu. Tu musiał wkładać jakiś pręt czy coś i załączał sobie tym sprzęgłem. O, już ją rękowo załączyłem. Na Starowską ona jest trochę dla mnie za mała. To jest może lebiotka od ruskiego gaza i tak może być. Dobra, idziemy dalej. No dobra. No na taką wielką maszynę, Ja nie poganiam. to on musiał mieć straszne przełożenie, no bo to jest kawał maszyny, no nie? Żeby tym esem dać rady kręcić to. To musiało mieć tempo żółwia. Zaraz zobaczymy jaki to S. 320, ale coś tam MR czy SM, czy SMR. 320. 320 Tak. wpisane jest. Sieczkarnia to podoba ciach. No ale uciekamy do kieratów, bo mi tu Dobra. A zanocujemy. to fajne? To się trajka nazywa. A to tam silnik od jakiejś, proszę pana, od Jawy czy cholera tam jest. Nie, od WSK chyba. Od WSK? Ale od WSK trochę, proszę pana, za duży silnik. Głowy nie dam, że od Bo WSK. silnik ma WFM-ki. Skrzynia biegów jest to WFM. To jest silnik WFM-ki. Dobra, a tutaj Warszawska zobacz. fabryka motocykli, WFM. Ciekawostkę pokażę. Nie wyjdziemy stąd. Pewien rolnik miał tak zwany paśnik, czyli łąkę dla krów No. z 2 km za domem. I przyganiał je w południe i doił. Ale pewnego dnia się okazało, że krowa okulała. A rolnik, który kochał swoje zwierzę, no to dorobił dojarkę do traktorka, widzę. jeździł, doił krowę Widzę, że to jest... Archimedes, Wrocław, czyli tak, Alfa Galawal. Laval. Archimedes. i w bańkach przywoził mleko. No tak, zgadza się, widzę. Zgadza się? Zgadza się, Archimedes. No Dobra. u mnie zamontowane jest Dobra. w budce w oborze, tylko ja doję ręcznie, nie używam tego, bo to więcej, jak się doi 3 krowy, to więcej Traktor mycia bani. zapalaliście na korbę ze zdzichem, a tu linę się zawiązuje z 8 metrów i ziu się ciągnie i wtedy sam zapala. No tak sobie wykombinował. Idziemy tu teraz, tak? Były 2 siedzenia, bo rolnik z żoną jeździł do lasu po chrust, ale pewnego razu przyjechali, a sąsiad im mówi, słuchajcie, jak wy jedziecie do lasu, to do waszej córki kawaler przychodzi. No to oni dorobili 3 siedzenie, żeby ona z nimi jeździła. Się okazało, że za późno, nie 3 wesele, tylko trzeba szykować, nie 3 siedzenie, tylko trzeba wesele szykować. Aha, rozumiem, już nie zdążył A tu proszę. kawalera na czas wywieźć. Tak, to nazywamy wozidło, bo z przodu jest paka, a pod spodem jest silnik od dzika. Ale uciekamy, Janusz, bo Proszę? nie zdążymy kieratów A obejrzeć. do kieratów idziemy. No dobra, Tak, bo no. tutaj każdy to jest jakaś ciekawostka, jakieś tam nacudowane. Y, Ja powiem szczerze, że... Może ja za dużo gadam, co? Nie, że jestem raczej pasjonatem oryginalnych traktorów nierobionych, dlatego że w Oryginalnych oryginalnych to- i też coś trzeba było coś tam po swojemu dekombinować, bo konstruktor coś tam nie tego. Oryginalnych, A czyli te takie samoróbki to, wie pan, oryginalnych, czyli fabrycznych? tak, 25, No to 28. tu się różnimy. Zatory. Ja mam wielkie uznanie do tych samodzielnych konstrukcji. Gdyby takie konstrukcje były wykorzystywane, to na cały świat byłyby sprzedawane takie traktorki. Tu jest na przykład, to jest od jakiegoś Zetora Dobra. albo Cztejera. Oś. Uwaga na głowę. Tak. Idziemy do kieratów.
To był cel przyjazdu. Tak, Kieraty. Przede wszystkim Kieraty. obejrzeć. Kierat to jest słowo, które zna każdy rolnik. Tak. A szczególnie rolnicy starsi, może już emerytowani. Proponuję, żebyśmy obejrzeli naszą kolekcję kieratów. Już z daleka powiem, widzę tam też mocarnie, sztyftówki tak zwane, nieczyszczące, które były napędzane kieratem. Wiele było maszyn napędzanych kieratem, między innymi te sztyftówki. Oczywiście, oczywiście, że wiele, bo były napędzane sieczkarnie, śrutowniki na kamienie, to wszystko było ciągnięte kieratem. Nawet były kieraty, które i takie były jakieś stoły, które darły gonto osikowe. Muszę tu powiedzieć, że przyjechał tu jeden gość, i to Niemiec w dodatku, i mówi tak: ja wam powiem, dlaczego Matka Boska się objawiła na Warmii. Dlatego, że jak tu się W zasłoni, a M się przeniesie, to jest Maria. O, tak on to sobie wykombinował. O kurczę, rzeczywiście. Jak widać tutaj kieraty mają różną konstrukcję. Albo talerzowe, to były takie bezpieczniejsze, bo chroniły przed jakimiś wypadkami, albo takie pałąkowe. Tak to my je nazywamy. Natomiast tutaj można... U nas w Łaniewie był taki właśnie pałąkowy. Tak. Ale a tutaj dobrze widać napis. Janusz, może od prawej strony pójdziemy, co? Od prawej na lewo, no dobrze, nie? Dobrze. No, tu proszę bardzo. Co tam pisze na kieracie? Wacław Mortis. Tak. A na dole jakie miasto? Lublin. Lublin przed wojną, bo to jest przedwojenny kierat. Lublin był w sercu Polski. Dookoła Lublina były tereny rolnicze, więc nic dziwnego, że w Lublinie powstały fabryki maszyn rolniczych. To, jak się rozrusza, to chodzi. To wszystko było na chodzie. Idziemy do innego kieratu, gdzie ciebie sfilmujemy, jak obracasz kieratem. Chodźcie. Aha. Dobra. Tu też jest ładny kierat. Ten kierat to przywiozłem spod Myszyńca. Landersberg. Z Kurpiów. A Kurpie, to nie wiem, czy wiesz, że Kurpie to bardzo bitny naród i na Szweda chodzili z flintami, a nawet teraz, jak się w knajpie popiją, Kurpie to wołają: czas już skończyć z tą polską okupacją. To taki dowcip. Ten kierat był tam. Ja pytam się, skąd ten kierat się wziął u was na Kurpiach? A on mówi: Szabru. Ten też kierat dużo pracował, dlatego ten tryb jest mało zżyty, ten jest cieniutki już jest. Ten już jest cieniutki, no wiadomo, ten się obróci raz, a ten musi obrócić się w tym czasie kilkadziesiąt razy, bo to jest małe, przełożenie duże. Wyłamywał się ząb. Wyłamywał się ząb w tym trybie. I rolnik polski, który był pobożny i nie przeklinał, to tak czapkę przesunął na głowie do tyłu i mówił: a to dziad. To takie było powiedzenie jego. A to dziad. Nie przeklinał, tylko mówił: a to dziad. No i szedł do spółdzielni, czyli do Samopomoc Chłopska, sklep we wsi, i wchodził, czapkę zdejmował i mówił do sprzedawcy: pochwalony, dziada poproszę. A sprzedawca zdejmował ten tryb i mu dawał, bo to był właśnie ten dziad na wymianę. Tak? Słuchajcie, to jest historia tej ziemi. To jest pomieszane i pruskie, i niemieckie, i polskie, i czeskie. Landsberg an der Warthe, czyli Gorzów Wielkopolski. Tu dobrze widać ten napis. Chcieli do Niemiec sprzedać. Ja z tej złości już nie wiedziałem, co zrobić. To mówię tak: panie, bo on mówi, bo Niemiec przyjedzie Mercedesem. Ja mówię: panie, tego Niemca to ja kupię z tym Mercedesem i z tym kieratem. No i w końcu go przekonałem. O to dobrze pan powiedział. No tak trochę powiedziałem, może trochę pychy w tym było, ale... No, dobrze pan. Dobra. Gratuluję. Tego Niemca kupi pan razem z jego Mercedesem. Bo Niemiec jak mówił, to mówił tak: panie, wytnij pan to, a resztę pan wyrzuć, a ja tylko ten napis biorę. Jak? Gutstadt, rusza cię to? No rusza, no dobre miasto. Widzisz, no. Dobre miasto. Bo ty, słuchaj Romek, ty jesteś tak znany, że jak ty jedziesz do gospodarza, to tylko patrz, czy jest jakiś napis. Napisy są ważne. Zgoda. No bo zobacz, ile tu kieratów jest, od jasnej cholery. Ale Marienhütte Gutstadt, to jest, za tym się kryje wielka historia. Podziwiam cię za te kieraty, za to pasję, podziwiam. Słuchaj, ja ci powiem tak, bo tego nikt nie słyszy, i może to do mediów nie pójdzie. Czasami jak się obudzę w nocy, to sobie myślę tak: czy ja jestem z tym wszystkim normalny? Chodźmy. Tu teraz. Dobra, robimy próbę. No, na mnie też mówią, że nienormalny jesteś, no, jakiś dureń na byku jeździ. A to jest
To jest wiatrak, który ma ponad 100 lat. Słuchajcie, jaką siłę nabywczą miały carskie ruble. Budowa kosztowała 100 carskich rubli. Może nie w tą stronę, cholera wie. Chociaż Romek, poskramiacz byków, poskromi kierat. Widzę, że Proszę jest, bardzo, proszę jest, bardzo. że jest. Tobie oddaję ten kierat w twoje ręce. No, dziękuję. Tu jest słabe przełożenie, tak. Przede wszystkim mały jest ten główny tryb talerzowy. A Przez po co to jest- były te osłony rozmaite tutaj, te Tak. osłony? No bo to niebezpieczne No połączenia są. I, Tak, rozumiem, rozumiem. tak. Tak. Zdarzały się wypadki. W mojej rodzinie małemu chłopcu w spodnie wciągnęło i go zabiło. No. Lekko on Niektórzy chodzi. nie wiedzą, co zrobić, Oczywiście, że leciutko to chodzi, robią z tego karuzelę. bo to malutki. No Tu ale koń- podziwiam, masz kondycję. Tu koń- a zobacz koń- jeszcze, jakie koń- są koń musiał chodzić. łożyska tutaj, o te mosiężne. Panewki są. Panewki, tak, Panewki. panewki. Ale Panewki. się obracają, jak się posmaruje. Obracają, tak. Jak to się nazywa, te miejsce do smarowania? Kalamitka. Tak. No tu ona prawie sucha jest. Wlać tu jakiegoś oleju. Dobra. Tak. Wlać tu oleju. A to jest prowadnica. Żeby te koło nie dostawało luzu. To jest Tak, prowadnica. żeby tak szło równo, a nie tak, do góry. Tak, tu jest. Tu jest, no druga jest tu. Z tego co widzę są 3 punkty smarowania. Słuchajcie, Raz, 2, 3. Więcej nie ma. Uciekaj! Wio! dziękuję bardzo za wizytę w Ja naszym dziękuję. muzeum. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że jakiś kierat wpadł w oko. Chciałem jeszcze na koniec coś pokazać ciekawego, tam przy wjeździe do naszego muzeum. Dziękuję bardzo, to jest szyld naszego muzeum. Jesteśmy fundatorami. No i to jest ta nasza kapliczka, którą wybudowaliśmy, zanim żeśmy tu zamieszkali. Natomiast chciałem Naprawdę. zwrócić też uwagę. Bardzo ładna, naprawdę bardzo ładna. Piękna rzecz, piękna. To jest Matka Boska Fatimska. Figurka Pana Jezusa zmartwychwstałego. A tak, oczywiście. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. szatana. Wychodzi Dobrze, z jak grobu już tu i jesteśmy, No ja to jestem proszę tu człowiekiem wierzą, zobaczyć. Oczywiście. Matka Boska płacząca z La Salette, gdzie też byliśmy na wycieczce. I tak zwana Matka Boska Różańcowa. To jest ze zwykłego chłopskiego Tak. domu. Matkę Boską z Medjugorje. To przywiozła nam znajoma. To jest Medjugorje, to jest Jugosławia. No, nazwijmy to Jugosławią, była Jugosławia. To jest Słowe- chyba w Czarnogórze teraz. A może Czarnogóra. Natomiast tutaj jest Matka Boska z Lourdes. Kapliczka jest umajona, czyli na miesiąc maj są specjalne chorągiewki. My to robimy od wielu lat. wstążki. Żona je potem pierze, prasuje. Dziękuję. Szacunek i podziękować. Dziękuję. Tu przychodzi pewna pani z mężem, Szacunek. która obchodzi te wszystkie wnęki, te figurki i się modli. A jej mąż, którego znam, no on ma takie trochę poczucie humoru, mówi do mnie tak: Janusz, postaw jakąś ławeczkę, mówi, bo mnie tak nogi bolą, ona się tak długo modli. No to postawiliśmy ławeczkę. On wtedy siada na tej ławeczce i jest bardzo zadowolony. Aha, siedziała, ona się Tak, modli, ale może się modli na siedząco, a ona jest bardzo, bardzo wierząca i bardzo też modlę się religijna. rano i wieczorem. Proszę? Tak. Aniele Boże, stróżu mój. My też. Chciałbyś odpocząć, to Ale, proszę się. ale nie, już czas, już naprawdę. Dobra. Ja się nie przemęczał tak prędko, inaczej jakbym się męczył, to nie zajmowałem się Dobra. tymi koni Jak? z rogami. Pięknie. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a.
Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kacpra Rogoza, Bogdana Kurowskiego oraz Pawła Tuzimka i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.